Mody, które po prostu musisz mieć do ETS 2. Naprawdę kozackie mody. Między innymi na domek, na ciężarówki, na naczepy, bardzo fajny mod na zabrudzenia, na cysternę, na mapę, o którą się bardzo często mnie pytacie, na zbitą szybę. Te wszystkie mody zobaczycie w dzisiejszym odcinku i naprawdę obiecuję wam, że te mody są kozackie. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, to muszę was zaprosić na odcinek jutro, czyli w sobotę, z LSPDFR. Dokładnie nawet to nie będzie odcinek, tylko bardziej taki film. Wczoraj pojawił się trailer tego filmu na kanale, także mogliście już sobie zobaczyć, jak ten film będzie wyglądał i też, że on naprawdę będzie bardzo fajny, także polecam wam po prostu obejrzeć sobie ten wczorajszy trailer, jeśli nie oglądaliście jeszcze go, no i ten jutrzejszy film, który naprawdę kozacko wyszedł. Jeszcze przypominam wam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o subiku na kanale. Zapraszam was na naszego nowego Discorda, w sensie odświeżonego Discorda, linka macie w opisie. Tam sobie obczajcie nowy regulamin oraz kanał jak się odnaleźć, bo tam trochę taką jakby teraz tego Discorda rozdzieliliśmy, ale na tamtym kanale dowiecie się, o co chodzi. Też na TikToka was zapraszam, a teraz już lecimy. Pierwszą modyfikacją jest Home in Austria, czyli po prostu mod na dom. Kiedyś był to bardzo popularny jakby segment modyfikacji, bardzo dużo osób robiło jakieś mody właśnie na domy, na jakieś takie firmy, a teraz to już, nie wiem, bardzo rzadko są jakieś fajne mody na to. Nie wiem czemu nikt tego nie robi, no ale w każdym razie ten mod dodaje właśnie dom w Austrii obok Klagenfurtu, czyli obok granicy włoskiej jakby. Jeszcze tak powiem, że oczywiście ten mod działa na tą nową Austrię, tą przybudowaną. No i ten mały domek jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony, bo jest położony jakby w przepięknej okolicy, otoczony jest z każdej strony górami, a osoby, które jeździły w 1.44 właśnie po Austrii wiedzą, jak ona jest bardzo ładnie zrobiona. Obok domu tego biegnie taka rzeka, bardzo ładna, naprawdę przepięknie to wygląda. Te wszystkie góry, te wszystkie krajobrazy, naprawdę polecam wam pobrać tego moda i pojeździć tutaj po nim z taką jakby immersją, w sensie, że wiecie, że na przykład wjeżdżacie sobie do tego domu, parkujecie, no i latacie sobie kamerą zero po tym podwórku, nie? Bo naprawdę w sam dzień, w sensie tak około godziny 12, jak ja to tam nagrywałem w grze, to już tam były ładne widoki. A jakie widoki muszą tam być o jakiejś 6 rano albo na przykład o 19. Polecam wam, bo naprawdę przepiękny mod w przepięknej okolicy i naprawdę bardzo fajny. Drugim modem jest Mante GX E6 2015 by Glover, bardzo fajna modyfikacja na nowego TGX-a, czyli na Euro 6 po prostu, w dwóch wariantach, jeden to jest taki trochę starszy, a drugi to taki powiedzmy nowszy. Mamy tutaj dosyć dużo tuningu, więc na start to już bardzo fajnie dla tej modyfikacji. Ten mod naprawdę posiada rozbudowany tuning, bo oprócz takiego zwykłego, co posiada większość jakby modów, czyli takie zamiana lusterek, jakiegoś zderzaka, jakieś rurowania, matflapsy, no wiecie o co chodzi, to ten mod jeszcze dodaje na przykład tabliczki, takie podobne co z moda Sign on Your Track, tylko szczerze wam powiem, że tutaj dużo lepsze niż tamten mod, bo tutaj są one tak jakby realnie zrobione, nie wiem, po prostu tak bardzo realnie moim zdaniem i naprawdę też bardzo ładnie. Oprócz tego w interiorze możemy dodać m.in. u góry CB radio, wybrać sobie kierownicę, wybrać sobie radio, jakieś elementy dać na górę, do drzwi wstawić m.in. wodę, naprawdę jest to bardzo kozacki mod. Dźwięki akurat są albo leciutko zmienione, albo takie po prostu zostawione defaultowe z gry, więc tutaj no nie jest to najlepsze, no ale myślę, że można zostawić na spokojnie. Jeśli chodzi o jazdę, to da się nim jeździć, spoko mod. Sama jazda nie jest jakaś nadzwyczajna, normalna fizyka i tak dalej, w sensie normalna z gry, o tak, ale tak czy siak mod się wyróżnia i go wam polecam. Następny mod jest to Virotic Trailer Accessories, czyli mod na światła na naczepie. Możecie dodać z boku oraz z tyłu światła, no takie jak widzicie, czyli takie jakby LEDowe i dodatkowo one się tak ruszają, w sensie no kierunkowskazy się tak ruszają fajnie. Nie wiem, czy w ogóle jest to w realu dopuszczone do ruchu, bo mega dziwnie to wygląda, no ale w każdym razie do jakichś nowszych ciężarówek będzie naprawdę wyglądało ładnie, szczególnie w takich porach trochę bardziej nocnych. I lecimy teraz do Paintable Dirty Track Pack 1.0 oraz Dirty Skin Pack 2.0 by Domi Promi.
świetny nick, no ale to są jakby dwie wersje moda, które musicie pobrać. Najpierw sobie zainstalujcie i wstawcie do menedżera 1.0, a później tą 2.0. Mod, tak jak widzicie, dodaje wam zabrudzenia, a dokładnie dodaje wam malowanie, które jest brudne i możecie sobie zmienić po prostu kolor tej jakby ciężarówki, a na naczepę jest już kilka gotowych malowań z jakby obrandowanymi markami, które też są oczywiście brudne. I to naprawdę wygląda realnie na taką typową krajówkę. Jako brud to są zrobione jakieś zachlapania, jakieś rce, na naczepach to są jakieś sklejone, takie porwane, nie wiem jak to nazwać. No jak się po prostu ta firanka, jakby ta plandeka po prostu urwie i jest to takie jakby sklejone, nie? No to jest coś takiego tutaj zrobione. Naprawdę kozacki mod i no powiedzcie mi po prostu, że to co teraz widzicie, że ten zestaw no nie wygląda na taką typową krajówkę. Van Hol Chemical Cistern by Wally to kolejna modyfikacja, tym razem właśnie na cysternę od tej firmy. Jest jeden minus z nią, no niestety jest chromowana, więc bardziej pod ATS-a pasuje, ale też w ETS-ie da się ją fajnie zrobić, o tak. No naprawdę szkoda, że tego chromowanego nie da się zmienić, bo jakby chromowany tak w ETS-ie nie pasuje, w sensie ogólnie w Europie, ale jak się dobierze jakiś fajny kolor typu czarny, typu żółty, typu zielony, tych takich tylnych części, to naprawdę może ładnie wyglądać. Spoko mod, spoko cysterna, polecam. Dirt, Tires and Rhymes Pack to idealny mod do wcześniejszych zabrudzeń, tym razem ten mod doda wam brudne, bądź po prostu ośnieżone opony oraz felgi. Naprawdę mega fajny mod, nie tylko pod to, że wiecie, że możecie zrobić taki na przykład starszy zestaw, dajecie sobie po prostu stare opony, felgi takie zardzewiałe i tyle. Możecie po prostu na przykład na zimę brać tego moda i tam sobie jeździć z takimi ośnieżonymi po prostu jakby oponami i to też będzie fajnie wyglądało. No ten mod dodaje takiego naprawdę mega realizmu do gry, bardzo fajny mod i polecam wam właśnie w połączeniu z tymi poprzednimi modyfikacjami na zabrudzenie. Przechodzimy teraz do kolejnej fajnej modyfikacji, tym razem jest to Volvo FH Third Generation. Jest to mod aktualizujący starszą wersję Volva, odświeżający po prostu ten model jakby. Macie teraz do wyboru więcej kabin, więcej podwozi, silników na pewno. To z tego co mi się tutaj wydaje, a raczej nawet na pewno są dodane nowe dźwięki, naprawdę, które brzmią bardzo fajnie. No ale wracając do tuningu, no to jakoś tutaj się nim za bardzo nie pobawimy, więc polecam sobie pobrać do niego jakieś inne mody na tuning, no na przykład z tego ostatniego odcinka, który był jakiś czas temu, czyli z modów na start do ETS, bo tam macie bardzo fajne takie na start właśnie modyfikacje do tuningu. Ciężarówka wygląda naprawdę fajnie, jeździ się nią też całkiem spoko, dźwięki też ma naprawdę fajne, naprawdę polecam tego moda. Następną mapą jest Pomezania i może pamiętacie z odcinka z samochodami taki tor wyścigowy. To właśnie jest to ta mapa. Pomezania jest polską mapą, fikcyjną mapą, która jednak ma kilka realnych miast, też kilka dróg, które może nie są realnie zrobione, ale powiedzmy biorą tak z reala, w sensie wiecie no, zaczerpnięte są z reala, o tak. Ale to jak ta mapa jest klimatyczna, to jak ta mapa jest wykonana, no to tego nie da się opisać słowami. Naprawdę myślę, że ta ostatnia aktualizacja, która była do tej mapki, to czyni tą mapkę po prostu najładniejszą mapą do ETS-a i naprawdę muszę to powiedzieć z całą jakby pewnością, że to jest najładniejsza mapa do ETS-a, bo nawet Grand Utopia, która sama w sobie też jest przepiękną mapą, nie jest aż tak piękna jak ta. Znajdziecie tutaj drogi, autostrady, dróżki, w lasach, w górach, na jakichś zadupiach trasy, na jakichś polanach, obok jezior, obok bagien, mórz, ogromnych klifów, naprawdę mega fajna mapka i mega niesamowity klimat. Naprawdę przepiękna mapa, no przepiękna po prostu. Mapa oczywiście wymaga wszystkich DLC mapowych i działa na oddzielne module na skali 1:1 z tego co wiem, czyli jak chcecie sobie odpalić tę mapę, to tworzycie sobie save'a, klikacie dodaj mody, jakoś tak się to nazywa, dodajecie Pomezania i następnie wybieracie sobie moduł Pomezania. No jakoś tak to się robiło, bo inaczej wam po prostu nie zadziała. Następnym modem jest Arnux
Container Pack i muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę kozacki mod. Mod jest na kontenery i teraz zapytacie się, jak on działa. Kupujecie sobie jakąś naczepę podkontenerową i bierzecie jakiś losowy ładunek na nią właśnie z kontenerami, bądź po prostu szukacie w zleceniach ładunku z kontenerem. Wiecie, o co chodzi. No i słuchajcie, no tak jak podkontenerówki mi nigdy nie siadają, po prostu nie podobają mi się w ogóle, źle w ETS-ie mi się nimi jeździ, źle wyglądają, o tak. Ale dzięki właśnie tej modyfikacji naprawdę wrzucę sobie ją na główny profil i pośmigam z nimi, bo ten mod jest świetny. Przepięknie zrobione są naczepy i kontenery. Wiele naprawdę takich małych detali, które w połączeniu ze sobą po prostu tworzą te naczepy naprawdę niesamowitymi. Zaczynając od tego, że kontenery mają jakieś wady takie, w sensie jakieś, no wiecie o co chodzi, takie zabrudzenia i tak dalej. Mają mnóstwo naklejek, jakiś tonaż i tak dalej. Detali tutaj jest mnóstwo. Jak się przyjrzycie, to wszędzie naprawdę coś znajdziecie. Z tyłu mega ładnie wyglądają, nie wiem w sumie jak to się nazywa, takie paski, no takie jakby druty obok drzwi, no nie wiem jak to nazwać. Na takich też plastikowych nadkolach, też kurde nie wiem jak to wytłumaczyć. W sensie no jak macie opony, nad tymi oponami są nadkola takie plastikowe i te nadkola są przyczepione do ramy naczepy. Spójrzcie właśnie na te zaczepy, no jak one są po prostu zrobione. Z przodu też bardzo ładnie wyglądają te zaczepy do przyczepiania jakby tej naczepy. Mod też posiada dużo realnych firm, z tego co było napisane 20 skinów i kontenery firm są takich jak Maersk, nie wiem jak to się czyta, Hamburg Sud, China coś tam. I powiem wam szczerze, że dokładnie takie same kontenery, dosłownie takie same, no po prostu takie same widzę normalnie w realu jak jadę sobie koło Warszawy, więc no na pewno to są też realne skiny, także też na plus. Kozacki mod, naprawdę polecam wam. Mówię, tak jak sam nie jestem zwolennikiem kontenerów, bo w ETS-ie są one brzydkie i mi się nie podobają, tak ten mod naprawdę jest kozacki na nie. Scratches on Windshield, nie wiem jak to się czyta dokładnie, ale jest to mod dodający zbitą szybę, bardziej takie rysy w sumie, no ale szybę też czasami jest zbita jakby. Też naprawdę bardzo fajny mod, bardzo realny. Możecie sobie wybrać jak bardzo chcecie mieć porysowaną szybę. Jest do wyboru mało, średnio albo dużo. Ja mam teraz tak jakby co dużo. Polecam wam tego moda, bo naprawdę jest realny, bo pewnie na tym najniższym są jakieś małe ryski, które nie są jakieś bardzo widoczne, chyba że się przyjrzycie. No i to jest po prostu realny mod, nie? Naprawdę spoko. Teraz modyfikacja Transport Car Iranian, czyli mod na taką irańską naczepę do transportu samochodów. Model zrobiony całkiem ładnie. Podoba mi się w tym modzie zastosowanie jednej rzeczy, czyli tablica rejestracyjna. Wstawiamy sobie po prostu tablicę, a potem za pomocą tych takich pinesek, tych takich kropek, możemy po prostu ustawić sobie liczby i litery. Przecież to jest cudo. Jakby coś takiego zaczęto robić w modach na samochody, na ciężarówki, w takich modach bardziej europejskich, to byłoby naprawdę bardzo fajne, bo teraz po prostu każdy mógłby sobie zrobić rejestrację po prostu tak jakby chciał, nie? Tak to model jest ok, jak ktoś gra na Promoc Middle East, to myślę, że warto to zainstalować. I ostatnim modem w tym odcinku jest Animated Pedestrian Living Cities, czyli mod dodający więcej życia do takich starszych miast na starych terenach SCS-u. Dokładnie chodzi tutaj o 4 miasta w Polsce, czyli Poznań, Olsztyn, Lublin i Łódź oraz 2 miasta w Czechach, czyli Praga i Brno. Ten mod dodaje ludzi w tych miastach właśnie chodzących, stojących na przystankach lub siedzących na ławkach, jakieś zwierzęta, jakichś rowerzystów jeżdżących. No jak ktoś gra na Goinkiście i nie ma żadnych innych DLC, no to myślę, że warto zainstalować, bo zawsze lepiej jak to miasto w jakiś sposób żyje, nie? Niż taka sucha po prostu mapa. I to na tyle w tym odcinku. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy te mody wam się spodobały oraz o których modach nie słyszeliście. Ja wam powiem szczerze, że o tych rysach nie słyszałem i o kontenerach. Tych modów właśnie nie znałem, a przy szukaniu właśnie modów na ten odcinek je znalazłem. No i na pewno dzisiaj będę je zawsze stosował w grze. Dzięki za obejrzenie odcinka do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o subiku na kanale. Zapraszam was na naszego nowego Discorda oraz na TikToka i zapraszam was też do obejrzenia wczorajszego traileru z filmu z LSPDFR oraz też jutro o 14 na kanale, czyli w sobotę, właśnie nowego odcinku z LSPDFR. Naprawdę wyszedł kozacko, dlatego was na niego zapraszam. Do następnego, siema, no i cześć!